Cześć, ja jestem Sławek, a ty jesteś na kanale Scandivan. Teraz będzie już trzeci vlog, jak będę dobrze liczyć. Skończyliśmy właśnie izolację pianką i zaczynamy alufoxa, czyli oklejamy całego alufoxa szczelnie dookoła, taśmujemy taśmą aluminiową. Następnie przykręcamy kantówki do podłogi, między którą pójdzie izolacja King Spa. To jest taka twarda izolacja, w której można będzie frezować rowki na ogrzewanie podłogowe. A więc dziękuję, oglądaj. Tu już jest zaizolowane. Poszło 50 puszek na cały samochód i tak brakło trochę. No tutaj na przykład, ale i tutaj. Ale to się upcha tą wełną mineralną. No i pościnane jest wszystko na równo. Fajnie to wygląda. Jeszcze tylko tu trzeba obciąć. No i jeszcze są wycięte są dziury na klimatyzację, która będzie montowana pod podłogą, nie? Nie, na podłodze. O, na podłodze. No i dzisiaj będziemy kłaść alufox na ściany, także już będzie to wyglądało bardzo ładnie. I już okno wycięte. Pięknie. No i teraz tutaj pójdzie aluminium tape, ten aluminiowy taśma. To od razu będzie nam się trzymać lepiej. No. Także do roboty. No i dach już jest zaizolowany. Ładnie okna oklejone taśmą aluminiową, zbrojoną. Tak samo. I tu. I teraz będziemy, zanim tą ostatnią płachtę tu przykleimy, to będziemy składać całe to wykończenie tutaj. Roboty idą do przodu.
Do przodu! Sufit jest już cały. Ta końcówka też jest zrobiona. O, tutaj na środku nie bardzo było do czego przykleić tego, ponieważ to jest przymocowane na takie plastikowe zatrzaski, więc przykleiliśmy to tylko tu i tam na drugim końcu, a to włożyliśmy po prostu pod tą zabudowę. No i się trzyma. I teraz ściany. Już mamy docięte parę kawałków na wymiar. Ta cała ściana jest już przygotowana, poklejana taśmą, więc teraz tylko przyklejać. Tu mamy już drugą ścianę przygotowaną do przykładania tych płyt, znaczy tej pianki Alufox. Poklejona jest już cała. No i jeden z Was pytał się, czy pokażemy jakich materiałów używamy. Także proszę bardzo, to Alufoxa to już widzieliście. To jest po prostu taka jakby gąbka, którą przyklejamy już na ściany, które są po prostu popryskane tą pianką. Pianka nazywa się Polinor. Właśnie tak. To po prostu się pryska i ona bardzo, bardzo rośnie. Ta pianka. I bardzo dużo odpadów jest, no ale jest bardzo dobrym izolatorem, więc będzie tu bardzo ciepło. I teraz jak obkleimy całe to wszystko tym Alufoxem, to będziemy używać tych właśnie płyt, tych cieńszych. To są płyty 100 poli, dlatego że one są dużo lżejsze. A tu myślimy cały czas o wadze, ile ta cała zabudowa będzie ważyć. Tymi cieńszymi będziemy obijać ściany, a z tych szerszych będą robione meble. No to proszę Państwa, ściany są już obklejone i zaizolowane. A jeszcze tak zapomnieliśmy dokupić tej taśmy aluminiowej i tak zostały parę takich miejsc. I tutaj też musimy jeszcze dać, ale generalnie jest już bardziej jak w domu. Teraz się coś dzieje tutaj w końcu. No. Zrobiło się troszkę ładniej, przyjemniej. Praktycznie to nic już nie trzeba na to. Może zostać taki Tak srebrny kolor, Jak gdzie jasno odbijało się słońce. jak jakiś statek ze Star Treka. No. Jedziemy w kosmos. Tak. No i co? I teraz będziemy podłogę kłaść regle. Odkręcamy podłogę, przyklejamy regle, przyklejamy izolację King Spa. Podobno najlepsza izolacja na świecie. Twarda, bardzo, z aluminiową folią na wierzchu, w której będziemy frezować na rurki do ogrzewania 12 mm, w które jeszcze pójdą takie aluminiowe blachy, które będą rozprowadzać ciepło po całej podłodze. No a tutaj są regle, które będziemy kłaść na podłodze teraz. Akurat nam pasuje 70 mm regel, który wchodzi. Są takie głębokie, są Szerszy. trzy takie głębsze, na których stoi rama. Akurat to wejdzie tutaj i zostanie nam 5 cm na izolację, tylko musimy tutaj skosy trochę poobcinać, żeby to ładnie weszło do środka. Kapito! Tak. Więc do roboty. No i powiedz widzom, co to jest.
chyba nie słyszy. Co? Powiedz widzom co to jest. To są wycięte otwory na klimatyzację, która musi mieć powietrze z zewnątrz. W jednym wciąga, drugi wypuszcza, a te dwie dziury są do skraplania się wody z klimatyzacji. I te rampy. Ja zrobiłem specjalnie takie, żeby było troszkę niżej tutaj, żeby jakieś syfy tu nie leciały, ale tak naprawdę to nie trzeba w ogóle tego robić, tylko wystarczy, żeby było na równo, ale ja zrobiłem, żeby było lepiej. Może będzie lepiej, może nie, ale na pewno nie zaszkodzi. Wykorzystujesz fakt, że masz kolegę, który ma zakład spawalniczy, więc ci zrobił. No, z nierdzewki. Więc Teraz tak ładnie, porządna robota. teraz ładnie Jakub tu oklei, tak żeby było wyrównać to całe, wszystkie te dookoła. To pilnikiem też Pilnikiem trzeba zeskrobać, zagruntować, przykleić taśmę, żeby wyrównać te fale. I potem jedna cała w koło, wtedy już będzie na równo i przyklejamy. jest poklejone i zostaje przykręcany. A podłoga jest wyodkurzana. Teraz kleją się regle. Proszę bardzo, już zaczęliśmy robić podłogę. Poprzyklejane są na razie 3 regle. Tu trzeba jeszcze dociąć do końca. Położyliśmy cegły, czyli kostkę, żeby dociskało. No i teraz niech schnie. Tutaj jest klimatyzacja. Trzeba było wyciąć, bo nie chciało spasować. Bo akurat klimatyzacja nachodzi na ten rowek, gdzie są kantówki. Trzeba było wyciąć. No ale teraz pasuje. Z tatą wpadliśmy na super pomysł. No opowiadaj. Zastanawiamy się, czy nie położyć podłogi z kostki brukowej, będzie ładnie. Będzie niezniszczalna, będzie można było zamiatać. No właśnie. Będzie stabilniejszy samochód, będzie cięższy od dołu i nie będzie się przewracał na trawersach. Nie przewróci się, jak będziecie po ciężkim offroadzie jeździć. Po pierwsze, a po drugie przecież to jest samochód ciężarowy i co będziemy oszczędzać na tym? No właśnie, Na pewnie wadze, nie? mamy tyle zapasu, że jedziemy. To właśnie zakończyliśmy alufoxem. Jest wszystko zrobione, przykleiliśmy parę kantówek do podłogi i jutro będziemy zaczynać z izolacją na podłogę i frezować otwory na ogrzewanie podłogowe. A więc dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybuj, jeżeli Ci się podobało, to daj tak, jeżeli nie, to tak. I zapraszamy na następne vlogi już wkrótce.